Aldile. Fragment 3. Nowo przybyła nie zauważyła zmiany nastroju swojej nowej koleżanki i gdy ta podała jej posiłek, powiedziała: naprawdę jesteś dobrym człowiekiem. Gdyby nie ty, zagubiłabym się we własnych myślach. Dobry człowiek. Nina mruknęła jakby tylko do siebie, po czym już głośniej rzekła: co to znaczy być dobrym człowiekiem? Czy broniąc innych ludzi i ich praw wszelkimi sposobami jest się dobrym człowiekiem? Czy broniąc jednych ludzi, a krzywdząc innych, jest się dobrym człowiekiem? Po chwili jakby oprzytomniała, przeprosiła za podniesiony głos i wyszła przed budynek, by pooddychać świeżym powietrzem i skupić się na czymś innym. Nie przejmuj się teraz tym, co powiedziała Nina, rzekła Maja po tym, jak tamta wyszła. Ona po prostu pamięta swoje poprzednie życie i ciągle to wszystko przeżywa. Jedz spokojnie. Ja zostanę przy tobie. Dodała, widząc pojawiający się niepokój w nowo przybyłej koleżance. Felicja więc wzięła się za jedzenie. Wielu rzeczy nie rozumiała. Nie wiedziała już jednak, czy na pewno chciałaby sobie przypomnieć swoje życie. To, co się z nią działo, zanim trafiła do tego miejsca. Zdążyła zjeść, gdy do pomieszczenia wszedł Zefiryn z Frankiem i Władkiem, pozostałymi 2 członkami grupy. Zefiryn zapytał: co zrobiliście, Ninie? Nic. Znowu zafiksowała się na swojej przeszłości, odparła Maja, wzruszając ramionami. Mężczyzna zrobił tylko gniewną minę i wyszedł sprawdzić, jak się czuje Nina. Odezwał się więc Franek i przedstawił siebie oraz swego kompana. Po czym dodał, że czas by ruszyli, ponieważ mają zadania do wykonania. Władek poszedł gdzieś z Mają, a Felicja została przez chwilę sam na sam z Frankiem. Ten jednak się nie odzywał i nawet na nim nie patrzył. Kobieta więc nie mogła wytrzymać ciszy i odezwała się. Jestem Felicja. Na powitanie wyciągnęła dłoń w jego stronę. Ten jednak nie zareagował. Po czym, jakby sam do siebie powiedział: nie spoufalaj się. Przedstawiłem siebie i Władka, bo wiedziałem, że sam tego on nie zrobi. Mieliśmy już raz taką jak ty w grupie i nas zdradziła. Zdradziła Zefiryna. Spojrzał na chwilę na Felicję z odrazą i wściekłością. Jego oczy aż iskrzyły. Zrobiła krok w tył, a przez całe ciało przeszły ją ciarki. Miała wiele pytań, ale uznała, że lepiej nie wchodzić w interakcję z tym mężczyzną. Przynajmniej nie teraz. Po kilku minutach wrócił Zefiryn. Powiedział Frankowi, że Nina już na niego czeka, więc ten wypowiedział słowa pożegnania, jakby w powietrze, i wyszedł. Oni idą na coś w rodzaju misji. Sporo jest do zrobienia, a ja zabieram cię do Krzesimira i Sary, ostatniej 2 z naszego zespołu, której jeszcze nie znasz. Felicja tylko przytaknęła, ponieważ nie wiedziała, na ile może sobie pozwolić przy tym dziwnym mężczyźnie. Dodatkowo nie wiedziała, ile prawdy było w słowach o zdradzie. Czy było tak w istocie? Czy ktoś ich zdradził?